Dzień dobry, witam Was na kanale Tłuste Gary. Dzisiaj robimy test keto pieczywa, które można przygotować z gotowych mieszanek. Przeszukałam Allegro i wybrałam te, które najczęściej były kupowane oraz komentowane. Prezentowane na filmie chlebki piekłam po raz pierwszy, także ich smak oraz konsystencja były dla mnie zaskoczeniem, bo z różnymi opiniami już się spotkałam. Do degustacji zaprosiłam rodzinę, także pod koniec filmu ujawnię, który najbardziej nam smakował. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Pierwsza mieszanka to MK Seed Mix. W składzie są ziarna łuskane, siemię lniane, sezam biały, dynia, słonecznik, łuska babki jajowatej, białko jaja kurzego oraz substancje spulchniające, w tym lakton kwasu glukonowego, wodór węglany sodu, kwas cytrynowy, sól i przeciwutleniacz kwas askorbinowy. W gotowym chlebie według przepisu producenta na 100 g będziemy mieli 19 g tłuszczu, 15 g białka oraz węglowodanów 0,4 g. No to zaczynamy. W opakowaniu jest 680 g i wystarczy to na zrobienie 2 chlebów. Po otwarciu mieszanka jest jasna i czuć zapach siemienia lnianego. Do miski wsypujemy 340 g mieszanki. Następnie dodajemy 3 płaskie łyżeczki drożdży instant. Pewnie można też użyć zwykłych, jednak wtedy przygotowujemy wcześniej zaczyn. Oraz 400 ml ciepłej wody. Całość miksowałam około 4-5 minut. Tak wygląda po tym czasie. Ciasto jest dosyć zwarte. Do pieczenia użyłam foremki o rozmiarze 12 na 21 cm, choć producent proponował większą 25 na 11 cm. Foremka jest wyłożona papierem do pieczenia. Po przełożeniu ciasto należy rozprowadzić dokładnie, dociskając, aby wypełnić foremkę. Ja użyłam na górę trochę oliwy z oliwek, bo nie chciało się tak łatwo wyrównać. Gotowe odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce. W tym czasie nagrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza, termoobieg bez dodatkowych grzałek lub opcji góra plus dół. Tak wygląda chlebek po 15 minutach. Zdążył już trochę urosnąć. Wstawiamy go do piekarnika i ustawiamy czas pieczenia 55 minut. Z mojej perspektywy to trochę za długo lub tak po prostu piecze mój piekarnik. Chlebek był już ładnie zarumieniony po 40 minutach. Dałam mu jeszcze 5 minut, czyli łącznie piekłam 45 minut. Studziłam go przy lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika tak na 1 cm przez około 10 minut. Jeszcze gorący wyjęłam z formy i dalej stygł na kratce. Tak jak widzicie, chlebek robi się bardzo łatwo i należy dać tylko drożdże i wodę. Producent zaleca krojenie po całkowitym ostudzeniu, a więc czekamy. W tym czasie zrobimy chlebek numer 2. Do jego przygotowania użyjemy mieszanki z Green Essence. W składzie ma błonnik ziemniaczany, błonnik owsiany, nasiona babki płesznik, kamień winny, skrobię kukurydzianą oraz sodę oczyszczoną. Na opakowaniu jest podane makro mieszanki. Do makro chleba należy doliczyć pozostałe składniki. O podobnym składzie jest jeszcze kilka innych mieszanek, także można poszukać tej, która najbardziej nam odpowiada. Po otwarciu opakowania mieszanka jest jasna, bez jakiegoś wyraźnego zapachu. W opakowaniu jest 300 g, a więc wystarczy na przygotowanie 3 bochenków chleba. Według producenta do upieczenia chleba potrzebujemy 250 g tłustego twarogu mielonego lub serka kremowego. Ja użyłam serek z Wielunia, gdzie w 100 g mamy 26 g tłuszczu. Wy możecie oczywiście użyć innego.
Odmierzamy ilość, po czym dodajemy 3 całe jajka. Całość za pomocą blendera miksujemy na gładką masę. Zajmie to około 1 do 2 minut. Następnie dodajemy 100 g mieszanki, łyżeczkę soli, czyli około 5 g oraz 100 ml wody. Tak jak w poprzednim przepisie, całość miksujemy. Można ręcznie, ale mikserem jest po prostu szybciej. Mi to zajęło około 3 minut. Po tym czasie gotowe ciasto odstawiłam na 10 minut, aby odpoczęło, po czym przełożyłam do foremki wyłożonej papierem do pieczenia, a rozmiar tak jak poprzednio 12 na 21 cm. Ciasto jest dosyć plastyczne i łatwo było wypełnić foremkę oraz wyrównać wierzch. Chlebek wstawiłam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza, opcja grzania termoobieg bez dodatkowych grzałek. Producent zaleca 80 minut, u mnie było to natomiast 75, gdyż góra chleba była już przypieczona i obawiałam się, że po prostu się spali. Studziłam go przez pierwsze 10 minut przy lekko uchylonych drzwiczkach, po czym wyjęłam z formy i dalej już na kratce. Zapach po pieczeniu jest naprawdę fajny, choć jakoś duży nie urósł. Również przygotowuje się go bardzo szybko. Jak całkowicie wystygnie, będziemy kroić. Został nam do upieczenia trzeci chleb. Do jego przygotowania mam mieszankę ponownie od MK Nutrition, tym razem MK Gold Bread Mix. Jest ona najchętniej kupowaną mieszanką na Allegro. W składzie ma białko pszenne, siemię lniane złote, błonnik owsiany oraz sól. Całość waży 600 g, a więc wystarczy na przygotowanie 3 chlebów. Na opakowaniu macie podane makro mieszanki. Zaczynamy od przygotowania zaczynu drożdżowego. Do 200 ml ciepłej wody dodajemy płaską łyżeczkę drożdży instant około 5 g lub 15-20 g drożdży w kostce. Dodatkowo łyżeczka cukru, by drożdże zaczęły pracę. Później ten cukier zostanie przerobiony przez drożdże. Zamiast cukru możemy użyć także inuliny. Mieszamy dokładnie i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 15 minut. Tak wygląda zaczyn po tym czasie. Do miski wsypujemy 200 g mieszanki, dodajemy jedno całe jajko oraz 20 g miękkiego masła, a także zaczyn drożdżowy. Miksujemy przy użyciu haka. Masa w trakcie miksowania stała się gęsta i przypomina zwykłe drożdżowe ciasto. Po około 7 minutach otrzymałam takie ciasto. Chwilę jeszcze wyrobiłam w rękach, po czym przełożyłam do foremki. Wymiary takie jak poprzednio, czyli 12 na 21 cm. Na 2 godziny odstawiałam chleb w ciepłe miejsce, aby wyrósł i tak wyglądał po tym czasie. Wstawiłam do zimnego piekarnika i ustawiałam wstępnie czas pieczenia 45 minut i temperaturę 180 stopni Celsjusza, opcja termoobieg bez dodatkowych grzałek. Producent zaleca, aby czas pieczenia liczyć od momentu osiągnięcia przez piekarnik właściwej temperatury, natomiast u mnie byłoby to za długo i po 45 minutach od uruchomienia piekarnika chleb był już upieczony. Około 10 minut studziłam go przy uchylonych lekko drzwiczkach, po czym wyjęłam z formy na kratkę. A teraz czas na krojenie. Pierwszy jest chleb z ziarnami MK Seed Mix. Jest miękki i puszysty, kroi się go dosyć łatwo. W środku jest jasny i widać kawałki ziaren. Jest elastyczny i strukturą nie odbiega od zwykłego węglowodanowego pieczywa. Drugi chleb z dodatkiem sera, nie wyrósł za bardzo. Kroi się go bardzo łatwo, strukturę ma raczej gliniastą. Nie jest tak puszysty i elastyczny jak chleb z dodatkiem ziaren. Zapach naprawdę fajny, taki lekko sernikowy jak dla mnie.
A teraz trzeci chleb, MK Gold Bread Mix. Jest jeszcze trochę ciepły, chyba najlepiej wyrósł z tych wszystkich trzech. Zapach dosłownie jak w piekarni. Co do krojenia, to jest bardzo miękki, może nawet za bardzo, ale do końca jeszcze nie wystygł. W środku jasny i kromki są bardzo elastyczne, puchate. A co do smaku? Jednogłośnie ja oraz dzieciaki wybraliśmy ostatni chleb. Dosłownie przypomina i w smaku, i w strukturze tradycyjne pieczywo. Na drugim miejscu był chleb z dodatkiem sera, lekko słodki w smaku, choć delikatnie czuć jest posmak błonnika. Wykorzystaliśmy go głównie na grzanki do zup. Natomiast trzeci chleb z ziarnami najmniej nam przypadł do gustu, głównie ze względu na zapach i smak siemienia lnianego. No cóż, smak jest kwestią gustu i tutaj każdemu trudno dogodzić. Trzeba samemu spróbować. Dajcie proszę znać w komentarzach, jak Wam się podobał taki test, a może już mieliście okazję piec pieczywo z takich mieszanek, polecacie, czy raczej nie? A może coś jeszcze przetestować? Pod filmem znajdziecie linki do prezentowanych mieszanek. Pozdrawiam Was i zapraszam do polubienia filmu oraz subskrypcji.